No tost jedzie. Zobaczymy, czy się uda go ładnie przypiec. Wiesz, nie wiem, czy on się ze zdjętą obudową ładnie przypiecze, no bo to Aha, ciepło no jednak tak, ucieka. tak, słusznie, masz rację. No to teraz możemy powtórzyć to z założoną obudową. Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek, który troszeczkę różni się od tych typowych filmów u mnie na kanale. Dzisiaj nie będziemy mówić o jednym starym urządzeniu, tylko obejrzymy całą kolekcję, nie wiem, pewnie około 20 tosterów. Niektóre są bardzo ciekawe, większość z nich ma około 90 czy nawet 100 lat. A z tymi tosterami odwiedził mnie niedawno Jacek, który kieruje w Olsztynie Muzeum Nowoczesności i przygotowuje właśnie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie wystawę tosterów. Wystawa będzie otwarta w Noc Muzeów w połowie maja, a będzie dostępna do końca roku, także jest jeszcze naprawdę bardzo dużo czasu, żeby tę wystawę odwiedzić. Bardzo ją polecam. My tutaj obejrzeliśmy w ciągu całego dnia, praktycznie do późnego wieczora, około 20 tosterów, myślę, później to jeszcze zobaczymy, ale na wystawie będzie ich więcej. Część z tych eksponatów została sprowadzona specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Niektóre modele są fantastyczne, przyznaję, że ja takich technicznych rozwiązań jeszcze do tej pory nie widziałem. Nie będę tutaj tego filmu specjalnie komentował. Poproszę Jacka, żeby w niektórych przypadkach opowiedział nam o tych tosterach. Ja postaram się sprawdzić ich działanie. Zresztą później w podsumowaniu powiem Wam, jaki wniosek z tego testu różnych tosterów płynie. A niedługo wybiorę się także na otwarcie wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i pokażę Wam stamtąd relacje i pokażę Wam też zwiedzanie tej wystawy. Także tosterami będziemy się jeszcze zajmować. Tutaj tylko kilka wycinków z takich najciekawszych, w cudzysłowie, scen naszego przeglądu tosterów, które znajdą się w większości pewnie będą prezentowane na wystawie. A tak jak powiedziałem, całe zwiedzanie wystawy już niedługo. Dziękuję też Sławkowi, który podczas naszych prac nad tosterami odwiedził nas tutaj u mnie w warsztacie. Przywiózł kilka kolejnych fantastycznych urządzeń, między innymi taki tester wirników do silników komutatorowych. To pokażę wszystko w oddzielnym odcinku. Na razie dalej zajmujemy się tosterami. Pokażę Wam tutaj przynajmniej najciekawsze eksponaty z tych, które razem z Jackiem tutaj u mnie w warsztacie oglądaliśmy. To jest tost Olator, tak się nazywała firma i samo urządzenie. Ten akurat egzemplarz jest modelem H z 1964 roku, dokładnie z września. Doczytałem się, że firma, te literki, ta akurat strona jest jeszcze nieczyszczona i może lepiej nawet. Tak, nawet lepiej. Doczytałem się tutaj od spodu, mamy pełne dane, tak? Mamy i 946 i literkę model H. Tutaj mamy na dole również informacje, że oczywiście o mocy urządzenia, o jego parametrach technicznych, natomiast na górze mamy takie potwierdzenie, że tygodnik Good Housekeeping, on tutaj, ten magazyn, Tak. wybrał go tam na taki Testy ten approved. tak, że zaaprobowany testem przez konsumentów. Te tostery były produkowane do 1952 roku. Kolejne literki oznaczały po prostu nie zmianę modelu, tylko zmianę serii następnej, bo każdy oczywiście też był z różnych serii, ale literki jak gdyby nie mieszczą się w latach, więc niektóra była robiona przez 2 lata i więcej, tak? Fantastyczny zabytek. Uznany przez samych Amerykanów za jeden właściwie najbardziej skomplikowany i odjechany toster, jaki kiedykolwiek na świecie wyprodukowano, natomiast dzieciaki uwielbiały ten toster, zresztą ludzie też, dlatego że toster wtedy stawiano centralnie na stole, ponieważ każdy chciał go oglądać, a poza tym pakowanie tego tostera, tych tostów też jak gdyby było świetną zabawą. Tu sobie stawiałem talerzyk Tak. jeden, tutaj talerzyk z tostami do pieczenia, I po prostu wyjeżdżało. wypadł. Tak, faktycznie widać, tu nawet jest taka jakby ślizgawka zjeżdżalnia dla tych tostów. Tutaj jest do wkładania, tutaj jest trochę inny wykończenie. Bardzo fajna rzecz. To mamy przejrzane. Mamy przejrzane. Przynajmniej na szybko. Model T9 Sunbeam, tak? Sunbeam, tak. Piękny I jest. to jest model, który po raz pierwszy wyglądał jak takie radio z dawnych czasów, kiedy trafił
jeden z plakatów, nie pamiętam tylko w tej chwili, to był chyba ten sam magazyn, czyli Good Housekeeping, i został uznany za najpiękniejszy toster w tamtych czasach. To jest toster, ten model T9 właśnie no, w stylistyce Art Deco, ale nawiązujący do takiej właśnie klasycznego radia, które w tamtym czasie było, tak, miał tutaj świecący taki wskaźnik. Możemy go sprawdzić, ale przywiozłem go z tego powodu, że tutaj ten przewód mnie trochę niepokoił. Tak. Pomyślałem sobie, że ewentualnie moglibyśmy coś z tym zrobić, ale może nie inaczej. Zostawmy to, jak się uda nam to zrobić, to idźmy jednak po te ważniejsze dla mnie Dobra. rzeczy. Ja tak szybko od razu rzucę okiem, ale faktycznie ten tutaj na wejściu do niego ten przewód niestety nie wygląda bezpiecznie. Dobra, tego sobie jeszcze obejrzymy. Tu mamy naszego bohatera, czyli 100-letni toster, pierwszy automatyczny toster na świecie, jaki został wyprodukowany. To jest model 1A1. Ten Tu, widziałem to od kiedyś. razu, tak, tu od razu do Ciebie zobacz, to co Ci mówiłem, popatrz. Na innych bardzo dokładnie widać tą drugą jedynkę, tutaj nie mamy akurat oświetlenia, musiałbyś przestawić. Tak, Tej drugiej jedynki nie widać po A. tak. Widzisz, tak 1A. jakby- Tak, 1A. tak. Nie znalazłem takiego modelu 1A, chyba że to jest jeden z najpierwszych, jakie w ogóle były, bo później wszędzie jest opisane 1A1. Ta jedynka gdzieś mi się tutaj ma... Ale może... Znaczy teraz faktycznie, jak pod tym kątem patrzę, to coś tam jest. coś tam jest, tak. Ale już bardziej tego nie byłem w stanie wyczyścić, natomiast na pewno jest to model z 26 roku. Tak. No to jest Toastmaster 1B12. No model, który przez lata był naprawdę modelem świetnie sprzedającym się. Fabryka robiła na 3 zmiany, 24 godziny na dobę, żeby sprostać zamówieniom. Toster drogi, ale jednocześnie bardzo ciekawy, dlatego że firma pomyślała o tym, że liczy się czas i moc tostera. Ten toster ma ponad 1000 W mocy, co na tamte czasy, na 40 rok, z którego pochodzi ten toster, to jest naprawdę bardzo duża moc. Konkurencja miała 465, 500 W mocy, a tutaj jest podwójna grubość, właściwie potrójna grubość drutu, który jest do tego drutu grzejnego. I powiem, że naprawdę bardzo ciekawe urządzenie. Wiele osób kupowało go na prezent ślubny. Pod koniec II wojny światowej, kiedy Amerykanie wracali do domu, to tych tosterów rzeczywiście sprzedawało się bardzo, bardzo dużo. Pierwszy model wypuszczony na początku 1939 roku i wtedy się pokazały też reklamy w prasie. No tą reklamę zobaczysz w Olsztynie, bo ona jest tam, będzie wyeksponowana. No i cóż, no sprawdzimy, czy on działa przede wszystkim. Tak? tak. Będzie stał obok współczesnego tostera z 2026 roku, z lutego. Będzie można zobaczyć, że kształtem nie różni się wcale, natomiast no, materiałami oczywiście tamten nowy jest z plastiku i kolorowy, a tutaj mamy z ładnym motywem art decowskim. Wygląda na to, że powinien działać. Ten model produkowano do 50 roku. Potem wchodziły już modele B14 i wyżej. Ale piękny jest rzeczywiście. Bardzo współczesny, można powiedzieć, że już od tego czasu niewiele się w takich klasycznych tosterach zmieniło. Znaczy w opisie dużo jest, bo oczywiście opisuje oba razem, więc no to był zwykły toster, tak? Obecnie Tak. tostery mają już funkcję rozmrażania, mają Tak. 7, 6 bądź więcej działa. trybów opiekania. Ten też oczywiście ma możliwość ustawiania z boku. Tam jest takie pokrętło, które umożliwia Tak, tutaj jest. ustawienia czasu. Tak, to jest taki jak potencjometr właściwie. One jest tam zabrudzone, właśnie patrzyłem, że trzeba byłoby je Wyczyścimy, wyczyścić. tak, wyczyścimy. Natomiast no, sam toster jest naprawdę ciekawy. No też
Często w tych tosterach, które są wystawiane, brakuje tych elementów właśnie tych takich bakelitowych i z tworzywa. No bo to one gdzieś łatwo tam- odpada, łamie to się łatwo gdzieś odpada. z tych rączek. Być może to ustawienie, które tutaj dotyczące czasu też miało jakiś dodatkowy jeszcze element, trudno powiedzieć. Na tych, które są dostępne, nie widać, ale No, te... wyskoczyły. Super. Ja tylko je Podgrzały? ja je teraz dopiero włożyłem, okej. tak że one krócej dużo były niż Ale zobacz, jak paruje z tego. paruje, tak. Czyli Okej. toster jest sprawny. Dobrze, to Dobra. mamy sprawdzone, to nie będziemy tutaj, czy wyczyścimy tylko tutaj ten dół. Podczyścimy go po prostu. Lekko tak. podczyścimy i zabieramy się później za następny. Ja Tak, jeszcze, tak. bo popatrz, cały czas gadamy, a nie pakowałem tego, co wczoraj dostałem. Tak, Tutaj tak. musimy nad nim trochę A, popracować. Russell Hobbs. To jest Russell Hobbs. On tylko jest stylizowany na amerykański. Natomiast sprawdzimy go, czy działa, tak? Tak. Bo to jest dla nas w tej chwili jedyny znak zapytania. Jeżeli działa, to go chowamy, nawet nie będziemy go jakoś mocno czyścić. Ja sobie go poczyszczę. I te też. On się właśnie fajnie przyda do tego, że jak będzie dużo gości na tej wystawie, no to będzie można robić naraz 4 tosty. Zobacz, tutaj wyskoczyły tosty, one były tak na minimum nastawione. Smacznego. Proszę bardzo. Później sobie coś tam jeszcze zjemy. Także ten toster jak najbardziej działa i można... To jest Sunbeam. Bardzo ciekawy model. To jest z tych płaskich tosterów tak zwanych. Nazywane leżakowymi. Zobacz, jakie ma ładne nóżki. Potem już były prostsze. Ma też ładne wzory. Wszystko oczywiście art dekowskie. I to był toster, który umożliwiał robienie już nawet kanapek. Ale na reklamie z gazety, którą mam, pokazane jest również inne przeznaczenie. Oprócz tego, że można było zrobić kanapkę, czyli na przykład tak, położyć tost, no to tost, tak? Tak. Można było go włożyć do środka, już z kanapką. Już taki opiekacz. Taki już opiekacz. I można było to obrócić razem Super. przez po prostu albo tosty, albo kanapki. Natomiast jeszcze inne przeznaczenie, na przykład wstawione są butelki z pokarmem dla dzieci na tym, czyli po prostu jako kuchenka, Podgrzewacz. taka podgrzewacz, Mała czyli kucheneczka. wielofunkcyjny toster, ale sprzedawany jako toster. Świetna rzecz, bo faktycznie. Jest też w tym katalogu, który tutaj mam. O, tu będzie go też dobrze widać na kamerze. Tak, późniejsze już nie miały tak ozdobnych nóżek, miały takie wyginane nóżki. Ten jest dosyć wczesnym modelem. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie dat produkcji. Model Tutaj, B, tak, patent tutaj jest. ale to jakiś- w tym katalogu zaraz. A, właśnie, w katalogu. Zaraz zobaczymy. A ja tymczasem zaraz spróbuję go podłączyć. Oczywiście też 110 V. Tak, chciałem go sprawdzić tylko, czy on zadziała. 680 watów. Wygląda na to, że drut jest w porządku. Tutaj jeszcze patrzę tak z zewnątrz. Bardzo. Tu trochę pajęczyn się zebrało, ale to odkurzaczem się spokojnie wyczyści. Często te tostery widać, że są wyciągane z jakichś naprawdę szafek i Tak. strychów. Jeszcze nie są poczyszczone, ale oczywiście zdążymy z tym wszystkim do wystawy. Teraz jest włączony. Czuć wyraźnie, tutaj cieplutko jest. A tutaj jakieś resztki tłuszczu się zaczynają wypalać. Zaraz jak włączymy odkurzacz, to i to odkurzę, i to Tak. odkurzę. A Tutaj, połączony? Nie. Nie, jeszcze nie, zaraz go podłączę. Tu jeszcze tylko pokazuję w katalogu, że jest dokładnie ten toster. Ten jest piękny toster Universal. 660 watów. No, w ramach wystawy na spokojnie sobie wszystkie te tostery pooglądamy. Raz. No dobra, wydaje się, że powinien działać. Zaraz to sprawdzimy. Który to był ten od zegara? Która to jest ta rączka? To jest ta. To jest ta od zegara, ok. To jest teraz nastawiony na light. A ta jest od... Patrz. Idzie sama. tak. Tak mi się wydaje. Wkładamy tost, możemy nawet taki Tak, sam weź. Tak, włożyć. możemy nawet włożyć, tak. Jakiś, no nie wiem. No, tutaj mamy. Dobra. Wkładamy tost. Ostrożnie, bo ja jego już podłączyłem. Czekaj. On już dymi. Dobra, to ja go na razie wyłączę. Nie, okej. On też jest zabrudzony w środku. Dobra. No ciężko tam wyczyszczę. I
teraz tak, to się obniżało. To się obniżyło, czyli to naciągało się sprężynę. I włączam. Timer jak gdyby niezależnie działa. Znaczy, na pewno grzeje. Tostów mamy dużo, możemy robić eksperymenty. Uwaga, żeby śrubki się nie wysypały. Jeszcze chyba ta. O. No, ale jednak jest tam. No, na pewno wyczyścić trzeba też, bo tu jest trochę kurzu, brudu. No jest. Daleko jest tam ten mechanizm zegarowy, ale spróbujemy to wyczyścić też odkurzaczem. Mhm. To działa. Dobra, okej, w porządku. Zakręcamy Tą górę. No wiesz, no przynajmniej można spróbować pokazać, jak to funkcjonuje. No dokładnie tak. A niestety trzeba będzie się tym mechanizmem zegarowym bardziej dokładniej zająć. Okej, też toster Universal, tak? Toster Universal. Taki wsuwany, no wcześniejszy model trochę. W tym katalogu zaraz go mogę też znaleźć. Tu się niestety nie zamykają drzwi. To było właśnie zadanie dla Ciebie, bo nie wiem dlaczego się nie zamykają. No, spróbujemy zobaczyć. Patrzę, że nawet ma takie same, widzę, śrubki, ale Nie, to są takie ozdoby na tym. On ma tutaj inne zdobienia. Zobacz, jaki ładny ma wzór. Tak, piękny. Też tutaj prawdopodobnie jakiś haczyk jest, zobaczymy. Być może opad, być może... Może opad, może się wyrobił już też na przykład. Jeśli się nie uda, to trzeba będzie go po prostu wyczyścić i zostawić go otwartego Tak. na wystawie. Na ekspozycję też to nawet fajnie wygląda, bo widać wtedy, jak te tosty I były włożysz wkładane. tost do środka i tyle. Będzie udawał, że tak ma być. No dobra, to co? To zdejmujemy z Zdejmujemy niego też tą pokrywkę. Jak go dociskam, to się trzyma. Puszczę. O, otwiera się. To Kurczę. będziesz trzymał całe 4 godziny w muzeum. W bardzo ładnie zachowanym stanie, z dobrym też przewodem. Tutaj jest oznaczenie Toastmaster 1B5. B oznaczało 2 szczeliny, A oznaczało 1 szczelinę, D oznaczało 4 szczeliny i kolejne modele po prostu były nowymi cyferkami. To są 40, oznaczone. 50 lata? To są 40, zaraz zobaczę, bo już nie pamiętam. Ale to są według mnie 40 lata. Tutaj jeszcze. też faktycznie brakuje tej takiej Tak, tej takiej kartonowej zatyczki. kartonowej zatyczki, tak jest. Aha, i tutaj też tej pewnie taka rączka była też bakelitowa, tak jak tutaj. Też jej Tak, nie ma. tutaj nie ma tej rączki właśnie, Tak, którą tak. musimy przymocować do tamtego. O, koniecznie, żeby tego nie zapomnieć. I tutaj regulacja, tak. Ale on ma taki sam wzór jak w dwójce, której jeszcze nie miałeś. O, tutaj są, widzisz, tutaj mamy też Toastmaster i to jest właśnie, to jest inny trochę model. Poczekaj, czy to jest inny model? Nie wiem jak z przodu wygląda. Nie, to jest właśnie ten model chyba. Tak, jest ta sama regulacja, dokładnie, tak, wszystko brakuje jest tylko... to samo. Tak, rączka jest taka sama. Tak. To jest ten Toastmaster, zresztą tutaj mamy na obrazku, tak jest, B5. Mhm. No i nie mamy podanych tutaj znowu dat. Mhm. O ile ten mamy, że 39, zaraz Tak. będziemy go mieli Tak. tutaj, tak? Jednoszczelinowy. Jednoszczelinowy. No ale to pewnie Ten podobne. pierwszy już robiliśmy, to jest 26 i następny już w 39 roku był ten. Miał inne te, już później każdy miał pionowe te takie ozdobne. No mamy tutaj, tak, jest połączenie. I to jest jeden z ostatnich robionych w tej pierwszej fabryce wynalazcy tego tostera, bo oni zrobili tylko do 6 numeru, a potem firma została przejęta przez inną wytwórnię, która robi Toastmastery do dzisiaj. To już jest McGraw Electric, tutaj właśnie jest przeniesiony z Minnesoty do Elgin. A ten jeszcze jest po staremu, tak, zrobiony. Czyli to jest jeszcze Waters Genter. Oni bardzo dobry biznes zrobili, bo te tostery się sprzedawały po prostu jak świeże bułki. Ludzie stawali
tak naprawdę, inaczej po zapisach były nowe modele, to tak jak dzisiaj z nowymi iPhone'ami, tak? Że wymieniali na nowe toster, bo toster był w życiu Amerykanina był podstawowy, jeśli chodzi o poranne śniadanie, tak? Dlatego często właśnie tak jak mówili, on musiał wyglądać, bo on lądował centralnie na stole, tam gdzie się jadło przy stole i no każde te tosty oczywiście... To są pewnie śrubki do odkręcenia i zdjęcia obudowy, prawda? Zdejmowałeś ją, czy nie? Nie, nic nie robiłem bez Ciebie, absolutnie. Zaraz zobaczymy. Tutaj jest nawet... Cała zabawa jest... Tutaj jest opisana cała konserwacja. Co 6 miesięcy tutaj należało zdjąć tą pokrywę do wyczyszczenia. Tutaj jest pokazane jakieś olejowanie niektórych części. Tutaj jakaś sprężyna jest, ale... Aha, ona była pewnie tutaj zaczepiona i tu za to musiało być jakoś zaczepiona, to tutaj było. Wypadło, tak? Tak. No to mamy pewnie odpowiedź, co się stało z tym tosterem. Tak. Mamy też te druciki. Tak, rozgięła się ta sprężyna, tak, czyli musimy ją, zaraz ją, tu nawet jest zaznaczone chyba, gdzie ona miała być. Można było tak i tutaj ją zaczepić, tylko trzeba ją przygiąć. Ja mam tutaj takie książki. Okay. Tak. Nawet troszkę ją założę mocniej. Dobrze. No, tutaj też już się kruszą te kawałeczki miki z tych płytek izolujących. Dobra, założę tę pokrywę ponownie. Pamiętam, nie, w drugą stronę. O, w ten sposób. Teraz to ładnie weszło. Zakręcam te śrubki. On jest z grudnia 23 roku, pod spodem jest... 25. 25 roku, przepraszam, Tak, 600 watów. Manning Bowman, tak, to jest firma, która tylko robiła tostery przez pewien czas, potem oni robili coś innego, ale wypadło mi w tej chwili z głowy dosyć rzadki egzemplarz, jeżeli chodzi, tutaj przeglądam w tym katalogu, wydaje mi się, że tylko jeden był tej firmy i gdzieś właśnie się doczytałem, że były to takie bardzo popularne, ale też, znaczy bardzo popularne, bardzo proste. Pewnie niedrogie. Niedrogie, tak, i no, cenione, bo były niezawodne tak naprawdę. Widać też, że ten mechanizm, który przed chwilą naprawialiśmy, bardzo żałuję, że nie pokazane zostało, jak to ładnie zrobiłeś. To bardzo proste w użyciu, tak? Tak. Ten toster się nagrzewał, grzał cały czas, Tak. otwierało się drzwiczki, wysuwało tego tosta i wkładało następnego. Tak, jeszcze raz tego wyczyszczonego Universala, tak? To jest Universal. Universal, tak. Universal, tak. Z którego roku mniej więcej? No to są lata 30, myślę. Akurat w tym nie określono katalogu, ja musiałbym zobaczyć dokładnie. Te tostery, największy ich wysyp taki, to był właśnie w latach 20. i 30., ale 30 do 40 roku można spokojnie datować, zwłaszcza te tostery Universal. Ona była w ten sposób zamontowana, tak, tak. Okej. Dobra. I grudzień 26 roku, czyli ten jest, tak? Grudzień 26. Tak, 600 watów. To jest chyba miejscowość Meriden w Connecticut chyba. Oni zawsze miejscowości umieszczali, także jak najbardziej. Tak, trzeba będzie koniecznie poszukać też informacji o tych fabrykach produkujących. Tu mamy właśnie ten, co pytałeś, Swingers i zobacz, ten się obraca w ten sposób. Okej. I ten jest z patentem z 20 roku, zobacz jak ładnie ma napisane. Tak. Tutaj. Patent 1920, tak, piękny jest.
No i właśnie obrotowy po jednej, po drugiej stronie ma ten napis. Jest bardzo ciekawy no, z racji tego, że obraca się po prostu wokół osi, ale w poziomie. Bardzo wygodne, bo nie trzeba było przekładać tych tostów. No tak, no to Super. jest to. I ten się akurat tutaj właściwie zjawił po to, żebyś go tylko sprawdził, czy on jest ok. Ma oryginalny przewód. Możemy spróbować z przewód oddzielnie sprawdzimy, ale Dobrze. w razie czego to z tym, bo wiemy, że ten na pewno jest dobry. Ten, moim zdaniem do tej Spróbuj. i te będą pasowały. Patrz po tym, że faktycznie. To jest dokładnie taka sama wtyczka, tak, pasuje. Może weźmy jednak ten lepszy Dobrze, przewód, bo dobrze, ten dobrze, troszkę... To ten po prostu tylko będzie wisiał przy wystawie. Tak. Dla mojej wiedzy i ciekawości, przed wyczyszczeniem, czy on działa, czy nie, a jak działa, no to będziemy happy, bo będziemy mogli powiedzieć, że działa. Najpierw tak na niego rzucę okiem, czy nie widać gdzieś jakichś ewidentnych zniszczeń. W jednym miejscu drut był chyba naprawiany, bo był przerwany i jest chyba połączony. Ale nie dotyka tutaj do obudowy. Delikatnie. No. Ja dałem teraz dużo niższe napięcie. Około 70-80 I V tak teraz mniej jest. więcej jest. Okej. Okej, dobra, czyli na tym działa. Czyli jest. Jak widzisz, już ma te pionowe Tak, paski, pod spodem ma tabliczkę, już nie ma, z boku ma tylko tutaj Toastmaster, już się pojawiła nazwa, w tamtym tak, nie było. Toastmaster. A tutaj już jest tego Tabliczka. typu tabliczki się pojawiają w każdym następnym. Mhm. Tutaj masz i kto produkuje i jaki jest symbol, czyli 1A2, 1A2, tak, czyli tak. jest 1A, oznacza z jedną szczeliną, Tak, 2, że drugi model w ogóle fajnie, ładnie Wymyślone. zachowana wtyczka z tym takim kartonowym. i w jednym jedynym ładnym, tylko. jednym, Tak, pięknie. w jednym jedynym przypadku się zachowała. No tutaj. Ciekawe, że w tych amerykańskich tosterach te przewody są tak na stałe mocowane. Oczywiście je można wymienić, ale nie jest tak jak w tych, nie wiem, niemieckich No czy, tak, czy tak. naszych, że były tym przewodem od Prodiża. Ale podłączone. dzięki temu właśnie nie dopłacali, bo Tak. za ten pierwszy na przykład, ten z porcelaną, przewód kosztował $1,5, a sam toster kosztował $3, więc to była jedna, Tak. druga ceny, Tak. to nie było takie wcale... Tak, Ten masz inny mechanizm, pamiętasz, to w jedynce był taki mechanizm taki z taką kulką, który się przestawiało, tak. a ten już zobacz ma Regulacja. regulację, która później w tych tosterach była powielana. Ten w 12 ma taką samą dokładnie. Nic się tutaj więcej nie zmieniało. Ten toster pojawił się w 29 roku i był sprzedawany przez prawie 5 lat, więc dosyć długo. Potem zmieniono na trójkę, ale najbardziej piątka już później była takim tosterem, który Grzeje. już... Grzeje. No i super. Jest tutaj podłączony do tego. Też się wypala na razie ten smrodek, Tak. No to zawsze na początku. ale to już swoje odstał gdzieś tam. Dobra, ten oddaję. I one są, te modele tej firmy, Damy go do kamery. Okej. one są dosyć popularne, nawet w tej chwili na wtórnym rynku. To są modele, które mają patenty z 12 i 15 roku, a ukazały się w roku 20. I ten akurat model, on jest tutaj ładnie opisany, to jest Universal. Tutaj mamy już też moc 100, przepraszam, nie, tutaj mamy od 106 do 114 V, tak? I mamy, to jest model E947 i te E947 bardzo długo były robione. To był jeden z pierwszych w ogóle tosterów, które nie wymagały chwytania w palce tej Tak, dżanki, tak? tak. Tylko obracało się w tę stronę. I jemu się zacina tutaj ten mechanizm i właśnie nie wiem, czy wystarczy, że my go po prostu teraz przeczyścimy, bo nie miałem się czasu nim zająć, ale o tutaj zwłaszcza ten element, czyli to, co chodzi tam na dole, tak? Tak.
do pewnego momentu dochodzi, jest takie przewężenie, skrzywienie i on tutaj się obraca już jak gdyby wokół własnej osi. Jeśli się uda go w jakiś sposób uruchomić, to byłby w kontrze do tego, co przed chwilą go oglądaliśmy, prawda? Ten toster taki, który się obraca Tak, poziomie, że tak powiem. tak. One oczywiście są też rozróżniane w katalogu tym amerykańskim jako tostery swingujące, ale no to są właśnie te obrotowe. Kolejny, który jeszcze zobaczysz, ma już mechanizm sprężynowy do takiego obracania. Zaraz zobaczymy. Tutaj jedne działają bardzo ładnie. Nie wiem, drzwiczki, zobacz, z której z tej strony chyba gorzej było. Ładnie, a co zrobiłeś? Nasmarowałem troszkę tą rolkę taką, która tam chodzi. Tu, na górze? Nie, tutaj, o tą, Rozumiem, dobrze. wiesz, o tą, która tutaj się porusza. O Rozumiem. tą. Bardzo ładny ten toster jest też. No, Każdy jest ciekawy. ta firma Universal, czyli ona generalnie Universal pod tą nazwą to była firma Landers, Frary and Clark. I to jest firma, która stawiała właśnie na estetykę tych swoich urządzeń. Wiele państw europejskich później od nich ściągało. Na przykład ten szwedzki toster, ta DGA jest bardzo, praktycznie to zaraz pokażę. Szwajcarski ten, tak? Tak, szwajcarski, przepraszam. To zaraz zobaczysz, że oni mają praktycznie taki sam wykrój Właśnie, tego, dokładnie. tej tablicy. Dlatego jak go zobaczyłem, to myślałem, że to ta DGA właśnie będzie. No to jest sprawne. To teraz Ci coś powiem o nim. Całkiem przypadkiem, oczywiście dopiero później przy grzebaniu się w necie i tak dalej kupiłem jeden z pierwszych modeli, bo doczytałem, że pierwsze modele te E947 Universala nie miały jednej rzeczy, które mają każde następne i wszystkie późniejsze, które widziałem w internecie mają już ten element dodatkowy, bo ten nie mógł być dotykany, tak jak myśmy doświadczyli. Dlatego każdy następny model od 22 roku miał uszy takie z boku. Bakelitowe rączki takie. Znaczy to są drewniane. Drewniane. To są drewniane na takie ładne uchwyty. Tutaj nie? z boku. Tutaj z boku widać, jak one są wygięte, Tak, nie? tak. One były przewiercone tutaj. I słuchaj, Tego faktycznie nie ma jak na podnieść. reklamie z 21 roku jest bez tych rączek jeszcze, w gazetowej reklamie, nie? A od 22 już ma te rączki. Czyli ten jest gdzieś To jest 21 rok, 21 czyli rok. początek produkcji samej. Nie? No to jest w ogóle jedno chyba z najstarszych urządzeń, które tutaj u mnie w warsztacie jest. Myślisz? Nie, no... No Electroluxy to 25 rok, 24, 21 nie sądzę, żebym miał jakieś starsze właśnie o te kilka lat dobrze. urządzenie. Początek lat 20. To się cieszę. Świetnie, czyli ten działa. Ten działa. Wszystkie na razie Universal, działają. wszystkie na razie działają, ale za wszystkimi oczywiście trzeba bardzo ostrożnie. Tak. Ten już ma nowoczesny sposób obracania. Czyli tamten, który widzieliśmy poprzednio, mógł być obracany ręcznie, on się Tak. ładnie obracał, Tak. tak? A ten już ma mechaniczne obracanie. Czyli po prostu można było, ale ono nie chce działać. Z tej strony będzie zadziała lepiej, zobacz. Prawie się obróciło. Obróciło się Niesamowite. na ten. A Po czy tej to się stronie- potem, nie, potem to trzeba ręcznie już przestawić. Potem trzeba ręcznie tak? przestawić. Natomiast no, Coś zaczynało się od fantastycznego. tego Tak. punktu. Tak. Tak? I tutaj no mówię, tu raz się uda, raz się nie uda, ale Już ten się ładnie Tak, obraca. to jest niestety już wszystko to zabrudzone, zaśniedziałe. To jest toster Torrid, ale szczerze mówiąc nie pamiętam. No ma bardzo niskie, bo ma tutaj, ile on ma? 110? Niemożliwe. A to 110 V, ale watów nie ma chyba. Pokaż Chyba, że mi masz ten, pokaż mi masz to jeszcze raz. może szkło powiększające. To RIT
Voltów 110, ampery są tu też podane, nie widzę niestety. Numer patentu 15 lutego 1920 chyba 7 roku. Zgadzałoby się to, czy nie? Zgadzałoby się. Zobacz, tutaj 1920 i tu jest 20, kiepsko bo odbite. według mnie 7. 7, Tak, 1927 rok. tak. No mamy tutaj coś, co oczywiście nie jest automatycznym tosterem. Automatyczny toster mamy 26 rok, tu mamy patent późniejszy, ale efekt jest ten sam, tak? Jest obrót, jest no, ten koszyk na tosty ma nadal ten sam błąd, który był w pierwszym, czyli ma z boku, zobacz, ma z boku osłony, które są kompletnie niepotrzebne, ale tutaj akurat być może do obrotu były potrzebne, żeby nie wyskakiwały. Tak, dokładnie, on mógłby wyskoczyć, gdyby tego Z nie tej strony było. ma podwójne, to Tak. pojedyncze. No to jest ten błąd polegający na tym, że trudno to wyjąć, bo Tak. później palcami musiałeś wyciągać i tak mogłeś się sparzyć, tak? Trzeba Albo by mieć obudowę. jakąś Były szczypce, chwytak oczywiście taki, do tego, tak. że były szczypce. Natomiast no, sam mechanizm obracania jest fajny, bo unikało się tej konieczności obrotu Tak, ręką, tak? tak, no wkładam, on tak był, tak? W ten sposób, tak? I Tak. teraz go obracam. No właśnie, tutaj Aha, ten się blokuje. zaraz to wyczyścimy, Mhm. może się nam uda to uruchomić. Dobra. I czy tutaj też sprawdzamy działanie, czy... Niekoniecznie. Tutaj już Niekoniecznie. tu chodziłoby mi bardziej o to, żeby móc pokazać ludziom, na czym polegały, wiesz, widać, że on jest jednak no, tutaj zaśniedziały Tak, mocno, być tak. może tutaj wystarczy podsmarować trochę. No, spróbujmy. Na pewno trzeba będzie go wyczyścić lepiej, Mhm. bo tutaj te koszyczki są Tak, też całe tak. brudne, ale no sama patrzę też na te spiralki, one wyglądają na te druciki, że są w całości, więc raczej Dokładnie, ważne są można zawsze to te zmierzyć, ale spiralki i te patrzę na izolatory. górze wszystko I te jest. izolatory tutaj muszą być też w dobrym stanie, żeby nie... No, żeby nie było przebicia. Tak, Tak. żeby nie było przebicia. Grzeje, grzeje. Grzeje. No to się cieszę. Czyli tak, naciskam tu jeden przycisk, może tak, nie wiem, o, będzie to dobrze widać. I drugi przycisk. O, ale teraz on uderzył chyba o to. O, No to oprócz teraz pokaż, jak to z tej strony to wygląda. faktycznie tak. Naciskam, o, przepraszam, tak i drugi. Czyli, tak jest. Fajnie. To tutaj mamy trochę z szerszą tacą na bułki. Bardzo ładny toster. Piękny. I to jest Inventum. Inventum. Inventum to mi się zjechał się reklamą telewizyjną. Zwłaszcza po 22. Tak, 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 tak. Tak. Okej, jak się tutaj wkładało tosty do niego? No więc tutaj jest taki sposób. Czyli kręcimy taką. Okej. To są. To trudno mi sklasyfikować, bo to nie są ani drzwiczki, Mhm. ani nie jest to tak zwany Kleszcze, toster tak. kleszczowy, Tak. bo kleszczowy z kolei chwytał jak gdyby tą kromkę i on się dostosowywał do grubości kromki. Tak? Mhm. Natomiast ten, ja go dopiero sklasyfikuję, bo oczywiście znajdę odpowiedników w tym katalogu, ale znowu no, kwestia pomysłu na otwieranie była tutaj kluczowa przy zakupie. No i szerokość tej tacy takiej na Można było położyć grzanie. też Tak, tosty, można było położyć tosty, można było położyć większy kawałek pieczywa, można było sobie odgrzać kanapkę. A ten toster jest skąd? Wiesz co, nie wiem, przepraszam Cię, mam spisane oczywiście skąd go mam. Warto będzie sprawdzić. poszukać. Do Zobaczymy. niego jest normalna wtyczka taka. Raczej nie jest to urządzenie niemieckie chyba, bo nie ma tych niemieckich oznaczeń różnych. W ogóle jest w bardzo dobrym stanie ten toster, jaki czyściutki. Tutaj w środku też te izolatorki, przez które druty przechodzą, są bardzo ładne. Te płytki z drutem grzejnym są bardzo ładne. No ciekawe, zaraz zobaczymy, czy będzie działał. Inventum. No okej, wygląda na to, że powinien działać. Zaraz zobaczymy. I ten, właściwie tak, ten nie muszę podłączać przez amerykańską wtyczkę, bo to jest na 220. Dobra, podłączam toster Inventum.
grzeje. Nawet aż za bardzo teraz. Też troszkę na początku się tu różne zabrudzenia wypaliły. On teraz pracuje mniej więcej na 100 kilkunastu voltach, też jest na obniżonym napięciu, do 200 go na razie nie podnoszę, ale już się ładnie nagrzewa. Żeby nawet jakiś tost na chwilę do niego włożyć. On ma też fajny mechanizm przekręcania tej kromki. Zobacz. Piekę kromkę. To jest dokładnie tak działał ten patent z 1913 roku. Aha. Tego Kaplana on się nazywa. No. Właśnie na tym polegało, żeby nie parzyć sobie rąk i Tak. to jest najprawdopodobniej wykorzystany właśnie ten jego patent. Działa za każdym razem. Super. Wyłączam, zresztą chyba się już odłączył. Tyle, że nie ma możliwości podpiekania na określony czas, po prostu trzeba cały czas było pilnować. Stąd mówię, tostery były jedynym sprzętem gospodarstwa domowego, który stał centralnie na stole w czasie posiłku. Z jednej strony wygoda dla użytkowników, z drugiej strony bezpieczeństwo, bo trzeba było cały czas pilnować, Tak. a Nawet nie zrywać się. Stąd te formy tych tosterów były zawsze takie dopracowane, żeby Tak. to jeszcze oprócz tego, że działało, to jeszcze Wyglądało. cieszyło oko. tak, ale te proste tostery też są o tyle fajne, że no tak jak już widzieliśmy w niektórych, w tym się blokuje mechanizm To zegarowy, jest ten, w tym który coś tam. używasz cały czas. Tak, to jest ten, który cały czas używam. A w tych właściwie no prawie nic się nie psuje, nie blokuje. Proszę bardzo. On jeszcze może być trochę ciepły. Dobrze, więc tam rzeczywiście jest. Teraz co będziemy Który mieć? tutaj jest, to jest akurat chyba europejski, a nie, to jest Hotpoint. To jest jeden z pierwszych, tak, to jest amerykański też Hotpoint. Pokażę go do kamery tutaj. 500 W, 110 V. I to jest jeszcze, Hotpoint to oczywiście powstało z Edison Electric Appliance. To jest jeszcze przed przejęciem w ogóle, bo potem ta firma została wykupiona, przekształciła się może właśnie w inną, tylko teraz mi wyleciało z głowy, ale Hotpoint nazwa się przyjęła. Legenda głosi, że ten pomysł to był pomysł pani domu, żony jednego z właścicieli tej firmy. Hotpoint, czyli gorący szczyt, jak gdyby, tak, no, miało symbolizować też z jednej strony gorący przedmiot, ale też no, taką szczytową klasę tego przedmiotu. Tak. Edison Electric Appliance Company, tak. 500 watów. 110 V. Chicago. Tak, oni tam mieli swoją siedzibę, zresztą po przejęciu dalej mieli, tylko że na sąsiedniej chyba przecznicy. Tu mamy inny sznur, to jest oryginalny sznur od tego. Tak, on już nie ma takiego oplotu, znaczy ma oplot dalej, tylko że nie jest okrągłym, tylko sam jest plecionym takim sznurem. Tak. No tu należałoby właśnie dołożyć, no to już nie mamy dzisiaj czasu, ale pewnie trochę starań, jeśli chodzi o skrócenie go i zamontowanie. Ale to wszystko możemy zrobić, no trudno, już pewnie po wystawie, ale wszystko na jakąś kolejną okazję. Tutaj data chyba też jest, tak? Być może, to już nie pamiętam. Lipiec 28, to jest możliwe, czy nie? Możliwe, jak najbardziej. Tak. Bo Edison Electric, oni bardzo szybko weszli w tostery. To jest konkurencja dla Toastmastera. Oni zresztą konkurowali ze sobą przez dłuższy czas. Natomiast no, Toastmaster wyprzedził jak gdyby tą właśnie konkurencję. To jest chyba data patentu jednak, nie, ale nie wiem. No, może... Bardzo możliwe. Patrzę, że jest podgięty tutaj trochę. Może spróbować go jakoś wyprostować. I co on teraz odpada? Z tego co pamiętam, to właśnie u niego ma opadając. A ciekawe, czy ten chleb będzie tak samo wychodził. Koniecznie musimy go odkurzyć, bo bardzo dużo kurzu w nim jest.
zabiorę, tutaj wyciągnę jeszcze jeden. Nie wiem, czy tutaj będzie się też tak wytaczał, bo nie wygląda to aż tak. Nie. Znaczy, No teoretycznie no tak. tak. Gorzej to działa niż w tamtym, ale działa. Ale tamte miałeś takie chwytaki, które do wybieraki właściwie. Nie, które... zobacz, jak się troszeczkę tymi drzwiczkami tak lekko postuka, o, Czyli kwestia wprawy. tak, to on przerzuca ten tost. Jest ok. Jest ok. Słuchaj, on działa. Ten hotpoint działa. Pracuje, już pachnie. Troszkę podniosę napięcie. Jest, grzeje. Nie wiem co powiedzieć. O, bardzo ładnie grzeje. Teraz jest na sporo niższym napięciu, jakieś 80 V w tej chwili. Okay. Dobra, zamykam go. Chwileczkę odłączę. Ja go... Dobra, podłączamy. Proszę, hotpoint sprawny. Idzie z powrotem do pudełka. Także to jest niemiecki Siemens z pewnie końca lat 30., a to jest szwedzki Helios chyba z połowy lat 40., czy nawet może już z początku lat 50. Obydwa działają. Zaraz jeszcze raz tego Heliosa włączę. Siemensa to już na pewno próbowałem. O. Pracuje ten Helios szwedzki, bardzo ładnie pracuje. No, Siemens już był. Się dosyć szybko nagrzewa. O, a jeszcze Siemensa raz włączę. Helios działa, jeszcze tego Siemensa raz próbujemy i Siemens też ładnie działa. Helios 220, tak? 220 V. Voltów, tak. A bardzo ładne logo firmy Helios z takim charakterystycznym tak zwanym połączeniem w trójkąt. Tak. 220, 500 W. Firma przejęta później przez Electroluxa i grupy Electroluxa. Szwedzka, tak? Szwedzka, tak. Pod tą marką Helios były sprzedawane nie tylko tostery, ale też były właśnie piecyki. Fajnie byłoby znaleźć kiedyś taki piecyk. Dobra, tak na pierwszy rzut oka wygląda na to, że powinien działać. Jeszcze tak spojrzę. O, tutaj trochę inaczej, bo nie jest drut, tylko takie spiralki. Spiralki, tak. Tak, to jest pierwszy taki, który właśnie ze spiralkami jest. Też fajne izolatorki i tutaj też pewnie, nie wiem, szklana taka rurka jest, no bo ona na pewno nie jest... Też izoluje. Tak, szklana rurka też. Tutaj tak samo, nie ma tych izolatorków, ale jest ta rurka. Ważne, żeby o tutaj ten drut nie dotykał do obudowy, ale wygląda na to, że nie. 220, czyli mogę tutaj dać troszkę wyższe, na razie zmniejszę napięcie. Czy on już idzie? Chyba tak, bo już pachnie. Tak. Tak? Tak. I zobacz, tutaj ma drewniane te uchwyty. Tak, Już mocno zużyte, tak, ale piękne też, ładne. Dobra, działa. działa. Po czyszczeniu trochę właśnie będę musiał wysiłku włożyć to, żeby te rdzawe Miasto ślady. też jest ciekawe. Tak, toster Saluta, też taki jak ten Elem. Aha, przepraszam, tutaj się nie kręci na górze, tylko Może ręcznie. dla porównania postawić obok. tak, mam kamera idzie tak. Bardzo mnie ciekawi, kiedyś bym chętnie znalazł też taki toster z tej fabryki w Cwintrzana koło Halle, tylko jeszcze przedwojenny. Bardzo mnie ciekawi, czy tam faktycznie takie powstawały. Nie sądzę, żeby to był enerdowski wymysł z tym tosterem. No on jest z aluminium, czyli taki bardziej budżetowy, ale fajny. No dobra, to sprawdzimy. Jeszcze tylko sprawdzam. Saluta typ 584, 210, 220, 230 V, 700 W. Dobra, to spróbujmy go, zobaczmy najpierw pojemnikiem. Ok, tutaj połączenie mam. Zobaczymy zaraz, czy będzie działał w praktyce. Działa. On ma
troszeczkę mniejszą tą grzałkę od tego tostera Elem, ale tak samo widzę, że są takie izolatorki ceramiczne tam na dole. I grzałka bardzo ładnie grzeje. Bersted, model numer 85, Bersted MFG, czyli pewnie Manufacturing, Fostoria w stanie Ohio. Trzeba będzie zobaczyć, gdzie ta Fostoria jest. Nie ma określenia, ale na pewno na 110 jest, skoro amerykański. Tak. No Jest. jest. 115 V i nie wiem, 600 czy 500, nie wiem, 500 chyba tutaj. 500. 500 W. 500 Tak. watów. Sprawdźmy tylko, czy działa, bo Dobra. tutaj w nim się właściwie otwierały drzwiczki i z nic tym więcej. mechanizmem takim podobnym, pewnie jak Patrzę, wszystkie mają te grzałki tak samo zrobione, prawda? tak. Dobra, sprawdzam, czy działa. On ma takie w ten sposób zrobione gniazdko. Bersted z Fostorii w stanie Ohio. Powinien działać. Tak popatrzyłem jeszcze, czy nie widać jakichś zniszczeń. Przerw na tym drucie nie widać i miernik tutaj też pokazuje połączenie. No więc zaraz zobaczymy, tylko ostrożnie z napięciem. Troszkę dymu na początek idzie z niego. Tak, ładnie się drut rozgrzewa. Dobra, wyłączam, żeby się bardzo nie nagrzał. Proszę. Tu DGA jest. DGA. Która jest wygląda to- identycznie jak Universal. Pan zobacz, nawet te same wzory Tak. ma. Jest tylko mniejsza troszeczkę. Schowałem już Universal niestety, ale ona jest praktycznie identyczna. Tu schodzi ten. Brakuje mi takiej nakrętki malutkiej. Zaraz. Ja mogę mieć, zaraz spróbujemy znaleźć. 440 watów. 210-240 V, to nawet na dzisiejsze warunki bardzo dobrze się nadaje. Numer 12075. Zaraz spróbujemy tą. Projekt szwajcarski, wykonanie niemieckie w Berlinie. Bardzo ładny ten mechanizm też, dokładnie tak jak w tym, który oglądaliśmy. Tak, Tak. no, ściągnięty ewidentnie, więc nie wiem, na ile ten projekt nie jest po prostu jakimś uniwersalnym projektem. Który to rok jest mniej więcej? No nie pamiętam, wiesz. Mhm. Tamten, co oglądaliśmy, to był 25 chyba. Okej. Ten jest bardzo podobny. Momencik. Nie, okej. Chyba będzie działał. Tak się zastanawiam, czy jest jeszcze jakaś inna kategoria urządzeń takich AGD, w których taki procent zabytkowych urządzeń zadziałałby, Byłby sprawny. sprawny. Dalej, Tak, prawda? po 80, Po 90, 90, tak. gdzieś nawet 100 latach. Proszę. Dziękuję bardzo. Tu mamy taki bezfirmowy, ale tutaj jest właśnie ciekawy przewód, bo jedyny, który ma włącznik. Tak, ale tutaj ten się na pewno nie nadaje. Jedynie o co miałbym tutaj prośbę, to żeby... Zobacz, tutaj wychodzą te druty. Tak, żeby po prostu skrócić, zrobić ten przewód na tyle, żeby można było go po prostu pokazać. Dobra, Nawet żeby tak brzydko nie wyglądał. tak, nawet odłączyć od tego urządzenia, jeżeli by nie pasowało. Zaraz spróbujemy to zrobić już. Bo wiele z tych urządzeń, które nie ma oryginalnych przewodów, miało właśnie taką regulację. Tu jest taki napis ANT Lab Insp, to było Underwriters Laboratory Inspection, to jest taka amerykańska kontrola techniczna. Już nie pamiętam historii dokładnie, ale to jest wiele tych amerykańskich urządzeń ma ten taki znaczek UL. Tak. Tak. No właśnie wszystkie te uniwersale mają ten znaczek UL. Tak. I faktycznie początki tej organizacji były bardzo ciekawe, bo oczywiście dla bezpieczeństwa powołano tą organizację i wielu tych inspektorów po prostu odwiedzało fabryki w trakcie produkcji, żeby sprawdzić urządzenie i żeby mogły właśnie Otrzymać się certyfikat. legitymować tym certyfikatem, czyli nie sami biznesmeni zabiegali o to, tylko początkowo zabiegało to laboratorium. No i oczywiście potem odpowiednia promocja, odpowiednia informacja, doinformowanie konsumentów, żeby zwracać uwagę, czy dany produkt ma certyfikat czy nie ma.
No, przy ilości wypadków, które były w tamtym czasie związanych z urządzeniami elektrycznymi, to ludzie później zaczęli już dbać o to, żeby Tak. jednak kupować certyfikowane urządzenia. Tak. Jeszcze tylko Dobra, tutaj do kamery specjalnie jeszcze tylko powiem, że ten no, nieznanej marki toster, tak, no bo o nim nie wiemy nic, ale przynajmniej udało się naprawić tutaj ten bardzo fajny wyłącznik marki Carling z Connecticut. Hartford chyba Connecticut, to jest na nim napisane. Udało się go z powrotem ładnie na ten przewód nałożyć, także urządzenie jest sprawne, też sprawdziliśmy, że działa. Pozwólcie, że na tym ten dzisiejszy odcinek zakończę. Tutaj ten skrót, który Wam pokazałem, trwa pewnie niecałą godzinę, natomiast my z Jackiem spędziliśmy no praktycznie cały dzień, aż do wieczora u mnie w warsztacie, przeglądając kolejne tostery. Ja zrobiłem sobie ściągawkę, naliczyłem chyba 24 tostery, które obejrzeliśmy tutaj w ramach tego filmu. Natomiast my obejrzeliśmy jeszcze kilka innych, między innymi taki współczesny, tylko że stylizowany na retro toster, toster amerykański firmy Ingress, który chyba nie działa, na pewno ma tutaj obcięty przewód. Trzeba będzie się nim zająć, on jeszcze został u mnie tutaj w warsztacie, no ale to nie jest historyczny eksponat. Jest tutaj u mnie w warsztacie jeszcze taki również współczesny toster Ariete Positano z taką ciekawą obudową. Toster niesprawny, chociaż prawie nieużywany. I to jest też ciekawy wniosek, który płynie z tego naszego dzisiejszego filmu. Zobaczcie, obejrzeliśmy tutaj 24 stare tostery. Niektóre miały lat 90, niektóre miały lat 100, bo pochodziły jeszcze z lat 1920. Tam były chyba w ogóle jeden czy dwa tostery z samego początku XX wieku. I praktycznie wszystkie te tostery działały, w niektórych zacinał się mechanizm zegarowy, jeżeli była taka skomplikowana budowa, w innych trochę te mechanizmy służące do przekładania tostów, ale generalnie można by było wykorzystać te tosty do opiekania tostów. Natomiast jedyne, które nie działały, to są właściwie te modele współczesne, które mają tylko kilka lat. No dobrze, nie działał tam także jeden toster, chyba Sunbeam T9 z 1939 roku. Wymieniliśmy w nim mocowanie przewodu, ale on tak czy inaczej, mimo tego, że przewód był sprawny, to toster nie zaczął grzać. Nie było już czasu się nim zająć. On pojechał na wystawę, bo jest po prostu ciekawy, ale po wystawie wróci tutaj do mnie do warsztatu i zrobimy troszeczkę dokładniejszy przegląd tego tostera i właściwie nie mam wątpliwości, że uda się ten toster też uruchomić. Tam prawdopodobnie wyłącznik, czy ten mechanizm wyłącznika jest niesprawny. Zobaczymy. Pamiętajmy też o tym, że te stare tostery, które tutaj oglądaliśmy, no my przy ich przeglądach żartujemy, śmiejemy się, aczkolwiek są to urządzenia potencjalnie niebezpieczne, trzeba podchodzić do nich z dużą ostrożnością. Wykorzystaliśmy podczas tych przeglądów i oczywiście miernik, i regulator napięcia, i czasem niektóre tostery były podłączane szeregowo przez żarówkę, żeby sprawdzić, czy nie ma na nich zwarcia. Przewody warto sprawdzić, zwłaszcza te stare przewody w oplocie warto sprawdzić mega omomierzem. Tutaj zwykły test miernikiem najczęściej nie wystarczy, ale na szczęście udało się wszystkie te tostery obejrzeć. Być może niektóre z nich będą mogły zostać zaprezentowane w ramach wystawy, ale tak czy inaczej są to przede wszystkim ciekawe eksponaty, które będą prezentowane od połowy maja, od Nocy Muzeów. Wtedy właśnie nastąpi otwarcie wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, aż do końca roku. Także jeżeli te stare tostery Was interesują, to koniecznie zajrzyjcie w tym czasie do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Te, które obejrzeliśmy dzisiaj, te nie wiem, około 24 czy 25 tosterów, to jest tylko część tej ekspozycji, która będzie w muzeum prezentowana. A ja zaproszę Was niedługo też na jeden odcinek, na którym obejrzymy troszeczkę dokładniej ten niemiecki toster Siemens, który był tutaj dzisiaj też krótko pokazywany. On działa i obejrzymy tam też toster, którego dzisiaj tutaj zabrakło, a który już pojechał na wystawę do muzeum. Taki polski grzejnik ze spółdzielni polski toster ze spółdzielni pracy Elektrogrzejnik w Bielsku Białej. Bardzo ładny, aczkolwiek on był dosyć mocno zabrudzony i wymagał bardzo skrupulatnego wyczyszczenia. No i na pewno te tostery będą w najbliższych dniach i najbliższych tygodniach wracać, bo po pierwsze pokażę Wam tutaj relacje z Nocy Muzeów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i z otwarcia wystawy tosterów,
Na pewno będziemy tutaj na kanale robili jeszcze przeglądy kilku innych modeli tosterów. No a jak wystawa się zakończy pod koniec roku, to myślę, że kilka z tych tosterów tutaj jeszcze wróci do mnie do warsztatu do dokładniejszego obejrzenia. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Jeżeli o czymś zapomniałem, to będzie o tym mowa w kolejnych odcinkach poświęconych starym, zabytkowym tosterom.